Witam serdecznie. Przedstawię DDEX generator. Wygeneruję jeden plik DDEX, żeby przedstawić nasz workflow, sposób w jaki generujemy i jakie rezultaty otrzymujemy. Udostępnię teraz ekran. OK. Tak, duża część generowania plików DDEX odbywa się w tym momencie w panelu admina w Django. Po zalogowaniu mogę utworzyć pierwsze niezbędne dane do wygenerowania DDEXa. Jest to oczywiście informacja o DDEX Party. Dodałem Browser Music, dodałem YouTube'a. Żeby dodać nowe party, DDEX Party YouTube'a można oczywiście sprawdzać na Party ID na stronach YouTube'a. Można też wyszukać na stronie organizacji DDEX. Po zarejestrowaniu się mamy wgląd w wszystkie organizacje, jakie również się zarejestrowały. Trzeba być płatnym członkiem, wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać swój numer DDEX. E, I w ten sposób móc używać plików DDEX, ponieważ trzeba mieć numer i wpisywać go w polu nadawcy przy każdym generowaniu dokumentu. Mając parties dla nadawcy i odbiorcy, możemy wygenerować plik, gdzie zaznaczymy, że my generujemy, odbiorca ma być YouTube. Plik, dla którego wygenerujemy, to będzie muzyka Deep Into Night, będzie to single album. Nie chcemy wygenerować takedown message. Jest to typ pliku DDEX, który jest wysyłany, aby właśnie zdjąć z YouTube'a muzykę nagraną, do której mamy prawa i została wrzucona nielegalnie. Message control, to text message, update indicator. Te dane można zmieniać, chociaż na ten moment są one poprawnie ustawione. Jakie mamy prawa do danego artu, do danego pliku muzycznego? Powiedzmy, że mamy prawa do monetyzacji. Na jakich krajach został opublikowany em, ten plik muzyczny, ta ścieżka dźwiękowa? Czy miał premierę na całym świecie globalnym? Tak, miał. Tak zaznaczymy. Jest tak standardowo oznaczony plik muzyczny. Ścieżka. Zaleca się wygenerować plik sumy MD5 do pliku, po dodaniu okładki również do okładki. Jest to w zaleceniach, tego na razie nie robimy. Ustawianie bitrate'u do danej ścieżki, sampling rate'u i mamy już komplet informacji. Rodzaj pliku to jest XML, DDEX wersji, którą będziemy generować, jest to wersja 4.1. Po zapisaniu wszystkich danych, jakie potrzebujemy do wygenerowania pliku DDEX, sam proces generowania odbywamy, zaczynamy przez wysłanie zapytania GraphQL-owego. W Hassurze wysyłamy zapytanie o utworzenie, wygenerowanie pliku DDEX o danym numerze. Data ma numer 5, więc dla numeru 5 proszę o wygenerowanie. W odpowiedzi dostanę nazwę pliku. To jest DDEX, który się nazywa 541 XML. Jako że track ID jest 5, jest na początku. Plik DDEX jest prawnie utworzony, mamy jego kontekst tutaj. Pliku DDEX nie przechowujemy jako plik, przechowujemy go jako po prostu pole tekstowe w bazie danych, po prostu jego zawartość i nazwę. W bazie danych wygląda to w ten sposób. Po odświeżeniu DDEX Data do każdego DDEX Data mamy na samym dole listę plików, które zostały dla niego wygenerowane. File type, version, kontekst. I tyle, mamy nasz plik wygenerowany. Możemy go dalej używać, przekazywać YouTube'om. No ten został konkretnie dla YouTube'a, więc tylko recipients ustawionych w tym polu. I tak przedstawia się nasza procedura generowania plików DDEX. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i to będzie tyle.
Miłego.